Gdy w 2002 roku Porsche pokazało światu Cayenne, to ten świat na tym Cayenne nie zostawił suchej nitki. I would rather walk back to the studio than drive another yard in it. Nie dość, że brzydkie, I have seen more attractive gangrenous wounds than this. to jeszcze do tego SUV od Porsche. What they tried to do is make the front look like a 911, which it doesn't. Przecież to tak jak czekolada o smaku czosnku. Tank GTI. Ale okazało się, że Cayenne sprzedaje się tak dobrze, że to ono wyciągnęło tonące w długach Porsche za uszy z tego bagna. A my dzisiaj sprawdzimy, jakie Cayenne jest po 20 latach, bo mamy tę najnowszą generację. Cayenne S Coupé, dokładnie. I od razu sobie wyjaśnijmy, jeżeli zdecydujecie się na tą linię nadwozia, to będzie samochód 30 kg cięższy, będzie miał o 150 litrów mniejszy bagażnik, ale za to będzie 26 tysięcy droższy. Więc dobrze sobie przemyślcie, czy jednak nie wolicie praktyczniejszego SUV-a, czyli w klasycznej sylwetce. One oba przeszły facelifting. I celowo już użyłem określenia facelifting, bo Porsche komunikuje auto jako nowe Cayenne. Ale tak naprawdę samochód nie jest wcale nowy w takim stricte rozumieniu tego słowa, ponieważ konstrukcyjnie pozostał taki sam. Ma identyczne wymiary, jest tylko milimetr dłuższy od poprzednika. Rozstaw osi jest co do milimetra identyczny. Szerokość co do milimetra jest identyczna. Wysokość to tylko 4 mm różnicy względem poprzednika, ale to pewnie jest albo jakiś błąd na kalkulatorze, czy tam w Excelu, albo ewentualnie wynika to z innego rozmiaru kół, tudzież może z jakichś szczegółów w zawieszeniu. 4 mm to nawet mogli się po prostu pomylić, bo stał nierówno tam, gdzie go mierzyli. A, poczekajcie. Co napisali w informacji prasowej, bo to jest bardzo ważne. No więc w informacji prasowej napisali tak. Nowe Porsche Cayenne. Radykalnie zmieniony, ekspresyjny wygląd zewnętrzny. No radykalna zmiana. W ogóle było okrągłe, a teraz jest kwadratowe. Zmieniło się, owszem, ale niewiele. Tak naprawdę zmienił nam się zderzak, maska ma trochę inne wyprofilowania. Reflektory nie są teraz obłe, tylko mają gdzieś tam kanciaste jakieś kształty w pewnym momencie. Troszkę zmieniono błotniki, troszeczkę może w drzwiach gdzieś tam jakieś przetłoczenie. Z tyłu pojawił się też nowy zderzak i nowe lampy z pasem świetlnym z tyłu. I to byłoby na tyle. Samochód wygląda na samochód, który jest po liftingu, a nie który jest nowym Porsche. Natomiast zwrócić uwagę trzeba na parę akcentów takich stylistycznych, aerodynamicznych. Jak na przykład ten spoiler dachowy tutaj, który rzeczywiście zdaje się działać, ponieważ ma tutaj pod spodem nie tylko przelot, więc tu leci strumień powietrza, tylko jakieś dodatkowe użebrowania również. Prawdziwe rury wydechowe, żadne nakładki, tylko po prostu wydech z prawej i z lewej prawdziwy. To nie jest dyfuzor, to jest po prostu akcent stylistyczny, natomiast tam jak zajrzycie pod spód, to widzicie odkryte, nie jest podłoga wypłaszczona, widać odkryte elementy wydechu, na przykład to tutaj jest taki jakiś też dziwaczny próg. Z przodu, jak zerkniemy tutaj w te chłodnice, bo tutaj jest jedna duża i dwie po bokach, no to widzicie, że tu są ruchome klapeczki, tutaj też są ruchome klapeczki i w tej lewej też są ruchome klapeczki. To wszystko odpowiada za zamykanie, otwieranie, zmienia aerodynamikę, zmienia opływ powietrza, tym samym zmienia CX i zależnie od tego, czy silnik potrzebuje więcej chłodzenia, czy samochód potrzebuje lepszej aerodynamiki, to one się otwierają i zamykają. Pokaż, Lenar, Państwu z perspektywy to kółko. Jak myślicie, ile ono ma cali, nie? Na tym samochodzie wygląda, jakby miało maksymalnie 18. No więc, moi drodzy, 20 cali. 20, R20, coś nieprawdopodobnego. W opcji są 21-calowe i na letnich, jak ten samochód stoi, to ma rzeczywiście 21 cali i wygląda trochę lepiej, bo teraz to wygląda jak wózek na zakupy z tymi swoimi malutkimi kółeczkami. Dokładnie tak. Nie ma tutaj ceramiki, mimo że auto waży 2,2 tony. Tutaj są stalowe tarcze, zobaczcie, nawet nie mają ryflowania, nawet nie są nawiercane. Natomiast zacisk jest 6-tłoczkowy. Za dopłatą natomiast dostaniecie, i to jest w naszym egzemplarzu, zawieszenie pneumatyczne. Wówczas macie prześwit na poziomie niecałych 20 cm, 19,6 dokładnie w takim standardowym położeniu, ale możecie podnieść auto do prawie 24 cm. Są jednak rzeczy,
które lifting zmienił w Cayenne zasadniczo. Bo o ile w poprzedniku mieliśmy w tym miejscu w wersji S silnik 2.9, znany również z Audi RS4 czy RS5, to tutaj mamy 4-litrowe V8. Wszyscy idą w downsizing, a Porsche mówi odważnie nie, to nie jest droga. Tak samo nie jest właściwą drogą mild hybrid, bo tutaj takiego nie uświadczycie. Jedno z ostatnich aut, którego producent zdecydował się wrzucić pod maskę V8, nie dokładać do niego żadnego mild hybryda, tylko po prostu niech ten samochód będzie takim ostatnim mohikaninem na europejskim rynku idącym w stronę ekologii, downsizingu. 474 konie mechaniczne i 600 Nm biorących się tylko z cylindrów i z pojemności, a nie z żadnej elektryki. 4,7 do setki. To skoro otworzyliśmy go z przodu, to jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, to zajrzyjmy do tyłu. I z tyłu mamy bagażnik, który, tak jak wspomniałem, jest 150 litrów mniejszy od tego w tradycyjnym Cayenne. Zapewne oczywiście przez to inne tutaj wyprofilowanie. Nie ma mild hybrid, więc i jest miejsce ewentualnie na koło dojazdowe, gdybyście takie chcieli mieć. Natomiast zwróćcie uwagę, że znowu gdybyśmy wyjęli wszystkie te graty, to jest wzmacniacz systemu Bose, to wtedy moglibyśmy pewnie też zdemontować to, chociaż nie, bo tu jest akumulator zapewne, to byśmy wyjęli, bo tutaj jest kupa styropianu tylko, to byśmy mieli dodatkowe, nie wiem, no z 200 litrów bagażnika na bank. Niemniej i tak możecie sobie tutaj jakieś plecaczki, reklamówki z Biedry czy cokolwiek wrzucić. A to co to jest? To jest... patyk! To nawet BMW X5 ma w tym miejscu 2 podnośniki po prostu. Naprawdę, to trochę kicha, szczególnie, że samochód kosztuje 800. Ale jak Was znam, to pewnie 5000 zł i można 2 takie mieć i się wtedy podnosi na podnośnikach. 800 tysięcy to oczywiście nasza wersja, bo wyjściowo kosztuje 570 tysięcy złotych, no ale można sporo gratów sobie tutaj dołożyć. Tutaj mamy, i to zawsze lubię w samochodach, już się opuszcza, żebyśmy sobie obniżyli próg załadunkowy na tej pneumatyce i zobaczcie, ile on niżej teraz spoczywa. Znacząco się obniża. Nie to, że o centymetr czy 2, tylko naprawdę znacząco do tego stopnia, że teraz mogę walić głową tutaj w klapę, a zobaczcie, jak zacznę go podnosić. Patrzcie, idzie teraz w górę do standardowego położenia i już głowę wsadzam bez problemu. Więc naprawdę się znacząco obniża, jeżeli z tej pneumatyki tutaj korzystamy i chcemy wrzucić jakiś cięższy materiał do bagażnika. Dziękuję za uwagę. Tyle na temat bagażnika. Walizek nie mamy, więc wrzucać nie będziemy. No. Tutaj miejsca to jest galancie. A jeszcze się przesunę do przodu. Panie kochany, zobaczcie, mam wyprostowane nogi całkowicie. Ale i jaja. No to tak to naprawdę mogę sobie jechać, i jechać, i jechać, i jechać. Szmat drogi. Zobaczymy, czy za mną będę też mógł jechać, i jechać, i jechać, i jechać, i jechać. I powiem Wam na to, jak ja tam sobie ustawiłem fotel, to tutaj mam naprawdę dużo miejsca. Tam praktycznie miałem wyciągnięte nogi do przodu. Aż wiecie co? Wojtuś, weź idź tam usiąść, Ty jesteś krótszy. To się ustaw tam, zobaczymy, ile będę miał wtedy tutaj miejsca. Bo jestem zszokowany. Co? Nie gadaj. Nie, no już nie przesadzaj, odsuń się trochę. Nie bądź taki, no ja wiem, że Ty lubisz Porsche, ale bez przesady, no zobaczcie. No i to, taki komfort to ja rozumiem. Niestety nad głową jest znacznie gorzej, a to efekt tego opadającego dachu i dlatego też wolę wersję nie coupé, tylko tą standardową Cayenne'ki. Co mamy poza tym? No, siedzenie dzielone jak 40, 20, 40. Tak jak lubimy do przewozu długich przedmiotów. Nie lubimy otwartych cup holderów, czyli, przepraszam, uchwytów na kubek. A tu zobaczcie, jak ślicznie wygląda skóra naturalna w Cayenne Coupé S za 800 tysięcy złotych. Bardzo ładnie, nie? Do takiej jakości właśnie przyzwyczaiło nas przecież Porsche. Przepiękny ten zielony kolor tapicerki. Akurat z czarnym lakierem na zewnątrz, który kosztuje dodatkowo 5700 zł, nie bardzo mi koresponduje, ale jakbyśmy auto mieli w innym kolorze, to ten zielony byłby naprawdę przebajeczny. Jeszcze z tym logo tutaj, które jest oczywiście dodatkowo płatne, wytłoczonym na zagłówkach. Kontynuujmy temat jakości wykonania, ponieważ nawet jak sobie przypomnimy to Porsche sprzed 20 lat Cayenne, no to ono robiło wrażenie tym, że jednak we wnętrzu było zrobione tak, że nawet dzisiaj może się podobać, że te materiały się nie zestarzały, że to wszystko nadal jest luksusowe, że to nadal wszystko pachnie. Trochę niestety w najnowszym Cayenne Porsche, mam wrażenie, się zatraciło i poszło w kierunku
taniości w niektórych elementach. Jak na to patrzycie tak z daleka, to wszystko wygląda świetnie. Tu jest ładne przeszycie i to jest skórzane. Tu jest znowu ta skórka w takim zielonkawym kolorze. To jest obszyta ta rączka, to jest obszyte. Wszystko niby się zgadza, ale potem łapiecie za taką klamkę i to jest ordynarny plastik. Nie chciało im się tego zrobić nawet z jakiegoś, nie wiem, galwanizowanego aluminium czy czegoś takiego. Od spodu jak zerkniecie, to zobaczycie, że trzeba było wzmocnić ten plastik w tej klamce takimi użebrowaniami po to, żeby ona była sztywna odpowiednio. I nawet ten dźwięk jest katastrofalny. A teraz pokażę Wam największą katastrofę w nowym Cayenne. Wiecie, z czego Porsche zawsze słynęło, prawda? Ze stacyjki po lewej stronie. To zobaczcie, co zastąpiło stacyjkę. Drogie Porsche, ja już pomijam fakt, że nie muszę mieć w tym miejscu stacyjki, ale w samochodach z dostępem bezkluczykowym była piękna, ładna, bardzo naprawdę estetycznie zrobiona i widać, że z drogich materiałów wypustka, taki dzyndzel, który się przekręcało i samochód odpalał. A ten przycisk tutaj to świadczy o tym, że macie w dupie swoich dotychczasowych klientów, którzy kochali takie niuanse w Porsche. Teraz dla Was liczy się rynek chiński, który musi mieć start, stop, przycisk. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie o to chodzi, że w przycisku start, stop jest coś złego. To chodzi o to, że jakby, nie wiem, na Big Benie nagle zainstalowano cyfrowy zegar. Zamieniono ten tradycyjny na taki cyfrowy. Bo są pewne rzeczy niezmienne i tak powinno być w motoryzacji, które pozostają na zawsze, bo stanowią o historii, o legendzie. Nie tylko danego modelu, ale w ogóle całej marki. Więc nie rozumiem, dlaczego stosowano po lewej stronie stacyjkę, a potem nawet ten dzyndzel do odpalania normalnego samochodu, po czym nagle postanowiono to tandetnym po prostu i w dotyku, i w wyglądzie przyciskiem zastąpić. Oczywiście w większości miejsc nadal będziecie mieli przyjemną skórkę, tak jak tutaj na przykład cała deska rozdzielcza tą zieloną, fajną skóreczką obszyta. Tutaj mamy drewno eukaliptusowe i to wszystko trzyma się kupy. No nie możemy powiedzieć, żeby tutaj coś latało, trzeszczało, skrzypiało i większość z tych elementów pozostała naprawdę spoko. Niemniej więcej jest tutaj plastiku niż w poprzednich Cayenne, mam wrażenie. I mniej to wszystko jest takie oryginalne. Znowu mamy ekrany. Tutaj nawet już nie mamy obrotomierza klasycznego po środku, tylko jest cyfrowy. To jest raz. Dwa, tutaj mamy prawie 13-calowy ekran z nowym interfejsem. To akurat w porządku. No, w każdym nowym aucie tego oczekujemy i potrzebujemy. Ale tutaj wszystkie te przyciski fizyczne, które były, zniknęły w zasadzie. Znaczy fizyczne. One nie były fizyczne, tylko były takie haptyczne i pozostały tylko takie do sterowania klimatyzacją. Ale chociaż tyle. I cały ten panel działa naprawdę fenomenalnie. Zobaczcie, on tutaj jest tej wielkości i cały się ugina. Caluteńki, jak trzymam palec na przycisku i akurat z takim przyjemnym oporem, z takim przyjemnym dźwiękiem, więc co do jego działania nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Szkoda, że zniknęły takie przyciski, jak właśnie mieliśmy do włączenia aktywnego wydechu, do zmiany nastawów zawieszenia. To wszystko trafiło już tylko tutaj na ekran i mamy, proszę, tryby jazdy, zawieszenia, poziom, jaki mamy samochodu, możemy go sobie na bardzo nisko ustawić. Różnice są tutaj naprawdę duże w tych nastawach zawieszenia, to jest prawie 10 cm różnicy pomiędzy specjalnym terenowym a tym niskim. Oprócz tych dwóch ekranów możecie jeszcze mieć trzeci, tutaj prawie 11-calowy przed pasażerem, taki bardziej do obsługi multimediów. Tutaj nie ma też już nawet tego dzyndzla do zmiany przełożeń, bo jego przeniesiono tutaj w to miejsce. Czy to też zerwanie z dotychczasową historią, legendą? No nie, bo w skrzynię biegów to można w dowolnym miejscu umieścić. W sensie nie skrzynię biegów, tylko manetkę, czy gałkę do zmiany przełożeń, czy nawet jakiś przycisk. Natomiast stacyjka, na Boga! Szczęśliwie pozostał przycisk do wyłączania kontroli trakcji. Fizyczny taki, który się po prostu przytrzymuje i wyłącza się kontrolę trakcji. Tutaj matkę przesuniemy trochę w bok. No i na szczęście mamy tu nie cyfrowy zegarek, tylko piękne Porsche Design, czyli to jest pakiet Chrono w naszym przypadku. I 4,7 sekundy do setki. I teraz sprawdzimy sobie, skoro to Porsche i skoro ma V8, jak sobie radzi na torze. Konkretnie na torze Silesia Ring. No dobrze, to przed startem wchodzimy w Sport Plus. Oczywiście samochód nam się obniża delikatnie, przytrzymujemy sobie tutaj i Porsche Stability Management jest wyłączony. Niemniej zobaczcie, co można teraz zrobić
tutaj z zegarami. Wyobrażacie sobie? Może w ogóle ten centralny obrotomierz charakterystyczny dla Porsche zniknąć ze środkowego miejsca. Po prostu. I jeszcze możecie sobie też dowolnie akurat zmieniać po prawej i po lewej stronie, co będzie Wam wyświetlało. Tu zostawmy GeForce na przykład. O, właśnie. Tutaj co zrobimy? Nie, no tu musi być obrotomierz. A nie, może być może mapa, żebyśmy się nie zgubili. Powiecie, że nikt nie zabiera Cayenne na tor. A ja na tym torze wielokrotnie jeździłem tym samochodem na szkoleniach z Porsche Driving Experience i byłem absolutnie zaskoczony, zachwycony, zafascynowany tym, jak wielki SUV potrafi jeździć po zakrętach. I nie inaczej jest w tym przypadku. W ramach tego liftingu, czy tam w ramach zmiany modelowej zmieniono również nastawy amortyzatorów. Trochę popracowano też nad pneumatyką, którą mamy w tym wypadku, ale jednocześnie mamy pewien mankament względem poprzedniego Cayenne'a S. Tym mankamentem jest masa. Waży o 100 kg więcej z poprzednikiem, a to efekt oczywiście cięższego silnika, czyli tej V8 tutaj z przodu. Pokażcie mi drugiego SUV-a, który tak jeździ, który tak bokami zapierdziela. W nim normalnie na śliskiej nawierzchni, takiej jak tutaj dzisiaj teraz, trzeba zakładać kontry. Wozi mu dupę normalnie. Oczywiście to też dlatego, że jest mokro, ale przewidywalność, z jaką ten samochód tutaj się prowadzi, jest nieprawdopodobna. Oczywiście mamy tutaj trochę podsterowności, która wiąże się choćby z tym, że mamy kapcia takiego wielkiego tutaj z przodu, w sensie balon i tylko 20-calową felgę. Sam nie wierzę w to, co mówię. Tylko 20-calowa felga. Ale to auto dostępne jest nawet z 22-calowymi felgami i wtedy wygląda trochę lepiej. No i zimówka. No zimówka też inaczej się zachowuje niż opona letnia. Niemniej spontaniczność tego silnika V8 od samego dołu, gdzie czujecie ten moment obrotowy, czujecie tę moc. To jest raz. Dwa, precyzja układu kierowniczego. Precyzja działania tego napędu na 4 koła. Ja w ogóle jadę tym samochodem swobodnie, to wszystko mówię, bo on tak przewidywalnie i tak ładnie się prowadzi. O, tu na przykład go znowu wypluło za bardzo przodem i to jest też... Nie wiem, czy to jest kwestia masy tego całego silnika tutaj, który jest z przodu, czy czego, ale on już nie jest tak bardzo nadsterowny, jakby mi się wydawało. No powiem Wam, SUV, w którym trzeba powalczyć z kierownicą trochę, to jest pewne nowum. Ale naprawdę trzeba. I bardzo, bardzo mi się to w nim podoba. No sami zobaczcie. I on bardziej teraz, mam wrażenie, tymi takimi bokami jeździ w stylu WRC niż w stylu samochodu tylnonapędowego. To znaczy nie trzeba mu zakładać kontry dłużej w takim zakręcie, tylko on sunie jakby na prostych kołach bokiem. O, tutaj dużo podsterowności, ale dodajemy gazu i on właśnie tak w stylu WRC go wyciąga ten przód. O, tak samo tutaj, widzicie? Ja mu tylko delikatną kontrę muszę założyć, żeby on wyszedł z tego zakrętu. Nie jest to oczywiście takie auto sportowe jak 911, czy nawet Panamera, która jest po prostu niżej zawieszona. Ale jeżeli chodzi o precyzję prowadzenia, o konstrukcję tego układu napędu na 4 koła, to jest po prostu świetny. Jest to nadal jeden z najlepiej prowadzących się SUV-ów. W zasadzie co to dużo gadać, nie jeden z. Jest po prostu najlepiej prowadzącym się SUV-em tej klasy. Bardzo spontaniczny, fajny silnik. Nie wiem, czy dobrze zrobiła temu autu zamiana tego motoru 2.9. Na pewno ten moment obrotowy ma tutaj od dołu fajny, tylko nie brzmi jak V8. Też mam takie wrażenie. Nie słychać wydechu w ogóle. Słychać tylko i wyłącznie z przodu ten silnik, jak gada, ale teraz musieliśmy założyć sporą kontrę. Jeżeli chodzi o doznania sportowe,
No naprawdę sporo ich jest, a jednocześnie to wszystko jest bardzo przewidywalne w tym samochodzie. Bardzo sprawnie działa ten napęd na 4 koła, ma bardzo fajny układ kierowniczy. Czuć oczywiście dużą masę tego auta. Jak będzie suchutko i będą letnie opony, to przyczepność będzie tak duża, że nie pojedziecie w ten sposób jak ja teraz tutaj na mokrym, bo jednak ta masa zrobi swoje, tu musielibyśmy mieć około 600-700 koni, żeby nim na suchym pobawić się w zakrętach. Ale to też nie o to chodzi w tego typu samochodzie. Naprawdę on może cieszyć w takich warunkach. Natomiast niestety mocniejszego Cayenne benzynowego już nie kupicie, bo S-Class spośród benzynowych jest najmocniejsza. Są już w ofercie tylko 2 motory benzynowe. Jeden to jest zwykłe Cayenne i3.0, drugie Cayenne to jest właśnie S, 474 konie mechaniczne, a pozostałe 3 dostępne wersje to już hybrydy. I hybrid, S i hybrid, i turbo, i hybrid. Nie ma już GTS-a, nie ma turbo spalinowego wyłącznie i nie ma turbo S-a. A teraz ciekawe, jak se da radę w pseudoterenie. No nie jest to taki super teren, ale no pod to śliskie tu trzeba by podjechać, nie? To jest taki tor zbudowany tutaj na Silesia Ringu przez Porsche, żeby pokazać możliwości jego terenowe. No nie wiem, może się zaraz nie wywalę się może na bok, no, kto wie, zobaczymy. Dobra, najpierw to może włączmy tryb terenowy, ponieważ tutaj takowy jest. O, proszę bardzo, offroad. Jak w niego sobie wejdziecie, w offroad, to jeszcze możecie sobie wybrać, jakie to jest podłoże. Nie wiem, jakie tu jest podłoże, Mud, sand, rocks, gravel. No to wygląda jak skała. Nie? Chyba tak wygląda. I on sobie teraz wszystko podniósł. I jak już sobie podniósł, poziom specjalny terenowy, to możemy podjeżdżać. Kąty najazdu i zjazdu ma naprawdę... O kurna, to spora górka jest. Kąt... Nic nie widzę. A ma tutaj jakieś kamery, żeby mi pokazać, gdzie ja jestem w ogóle i co robię? Patrzcie, puściłem gaz, a on się tak trzyma. Fajne. A gdzie ja mogę jakąś kamerę włączyć, żeby zobaczyć, co tu się dzieje? Może, zrobię tak, że do tyłu. O, dobra. I teraz widzę przed sobą wszystko. Nie, znaczy nie wszystko. No, mam nadzieję, że... Nienawidzę tego uczucia, jak nie wiem, co jest przede mną. Najgorsze uczucie, jakie może być, ale może nie spadnę. O kurna! Tu jest jakiś brud. O ja... Ja tam naprawdę mam zjechać? Jezusie kochany. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Ja stąd chyba wyjadę. Te wszystkie kąty najazdów, zjazdów w jego przypadku naprawdę są bardzo imponujące, bo z przodu kąt najazdu to 23,5 stopnia, a na przykład kąt rampowy to 21 stopni. Jak na SUV-a, który tak na torze, to naprawdę świetne rezultaty. A tutaj jest niesamowity fragment, bo to są tak zwane wykrzyże i tutaj każde koło jest w innym położeniu i nieprawdopodobne jest to, jak działa pneumatyka. Ona sprawia, że cała buda samochodu stoi poziomo. Tutaj mam koło praktycznie wbite, tu mam wbite, czyli na maksymalnym ugięciu. Pozostałe na skrajnych są opuszczone, a on po prostu przejeżdża po tym tak, jak ja mógłbym tu jechać 80 na godzinę. No i jeszcze brud nam został. 53 cm to jest głębokość brodzenia. 53 cm. To naprawdę nieźle. Jak na SUV-a. Może lepiej zapytam na radiu, ile naprawdę ma ten brud. Halo wieża, mam pytanie. Ile centymetrów wody jest tutaj na torze offroadowym? Powtórz proszę. Ile centymetrów ma ten brud tutaj na torze offroadowym, ta woda? Głębokość jaka jest? Powiem szczerze, wolałbym tego nie sprawdzać. To jednak ja też wolę tego nie sprawdzać. Nie? Okej, ale tak normalnie w lecie zalewamy do wysokości kalosza, czyli jakieś 20 parę 30 centymetrów. Dobra, nie wiemy ile jest w brodzie wody, nie będziemy ryzykowali, niszczyli samochodu. O, ale tu sobie przejedziemy jeszcze raz i to jest niesamowite, jaka tu jest sztywność nadwozia w tym samochodzie, że on autentycznie tak się ugina na tych wybojach i praktycznie cały czas jest w poziomie. Dobra tam, kto jeździ Cayennem w taki teren? Do miasta się jeździ Cayennem, w trasę. I jak się w takich warunkach sprawuje? No to jest Porsche Cayenne, samochód przede wszystkim nastawiony na komfort.
I dokładnie tak samo jest w tym przypadku, a w szczególności w wersji z pneumatycznym zawieszeniem. Już na tych wykrzyżach ono pokazało, że po prostu stabilność całej budy na tych wybojach jest, na tych garbach, jest niesamowita. I dokładnie jest tak samo, jak jedziecie po takiej na przykład nierównej drodze. Dla klasycznego, zwykłego samochodu, jak to Polo, które mijaliśmy, to jest droga na 50 km na godzinę, przez to, jakiej jest jakości. Natomiast ten samochód jest jak latający dywan na tych nierównościach. On tak cudownie wybiera tą pneumatyką, jeszcze na tej oczywiście wielkiej gumie, którą są obuczone te felgi, że w zasadzie moglibyśmy tutaj, gdyby nie było ograniczenia, lecieć sobie pakę 60 i mielibyśmy świadomość, że on absolutnie każdy element tej drogi świetnie wybierze. Nieważne, czy to jest kolejna, czy to jest dziura, czy to jest nierówność poprzeczna, czy wzdłużna, czy tutaj jakby upadło drzewo i przecięło drogę w pół, też by przez nie przejechał, takie można odnieść wrażenie. Świetnie to wszystko, wow! I łatwo jest niestety się rozpędzić zanadto, bo w ogóle nie czujecie tej prędkości, ani jakości tej drogi. Więc po prostu klepiecie sobie pedał i jedziecie. Za to spalanie niestety nie będzie niskie, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Przez fakt, że tutaj mamy nie tylko V8, ale i też wysoką masę, bo to ponad 2 tony, 2 tony 200, no to spalanie nie będzie niskie. Przecież jedziemy teraz tak do 100 na godzinę, 70, 50, nie pałujemy, silnik jest rozgrzany, delikatnie ruszamy, jesteśmy w trybie normal i mamy 14,7 litra średnie zużycie paliwa, średnia 60 km na godzinę. I to będą dokładnie takie wartości. Lenar, Ty przyjechałeś nim tutaj z Warszawy, ile Ci spalił średnio? 16. No właśnie, 16 litrów to będzie też taka średnia z jazdy autostradami i drogami szybkiego ruchu. Na szczęście zbiornik paliwa nie ma 60 czy 70 litrów, tylko 90. Więc 90 litrów przy średnim zużyciu, nawet na poziomie powiedzmy 15 litrów, niech to będzie, oznacza spokojnie zasięg na poziomie 600 km, więc znośnie. Jak będziecie go mocniej klepali, no to przejedziecie powiedzmy te 500 km. Ale to i tak ok, jak na dużego SUV-a z V8 i prawie 500 koni mechanicznych. Mówię, postarali się wygospodarować przynajmniej duży zbiornik paliwa. Powiedziałem, że na torze jest nieangażujący. I dokładnie tak samo jest poza torem, czyli jak jedziecie taką drogą. On jest w żaden sposób Was nie angażuje. Po prostu sobie spokojniutko jedziecie i nic sobie nie robicie z tego, jaką prędkość macie na cyferblacie. To faktycznie, co w Porsche, i to nie tylko w Cayenne'ach, ale w każdym Porsche jest odczuwalne, to, że one zostały przystosowane do wysokich prędkości. I to naprawdę takich wysokich prędkości, gdzie możecie sobie ponad 2 paki lecieć takim Cayenne'em po niemieckiej autostradzie, a on dzięki tej pneumatyce, dzięki temu układu kierowniczemu pozostaje bardzo stabilny. Mówiąc krótko, żadnemu innemu producentowi nie udało się tak dobrze pogodzić właściwości samochodu sportowego, właściwości samochodu off-roadowego i właściwości samochodu do jazdy na co dzień. Cayenne S jest w tym po prostu mistrzem, akurat w godzeniu tych takich umiejętności. Nie jest oczywiście autem stricte sportowym, takim, w którym możecie powalczyć z kierownicą, takim, które jest trochę nieprzewidywalne, takim, które od Was wymaga zaangażowania. Nie, takim nie jest, ale zdecydowanie jest na torze po prostu bardzo sprawne i jak jest mokro, jakby śnieg był, to daje mnóstwo frajdy z takiej jazdy. Bardzo dobrze mu zrobiła zmiana tego silnika 2.9 na V8, bo charakter jego dźwięku jest zupełnie inny i cudownie brzmi. Nie mam naprawdę zastrzeżeń co do pracy silnika, zawieszenia, układu kierowniczego, skrzyni biegów. Mam zastrzeżenia do tego, w którym kierunku Porsche idzie, jeżeli chodzi o jakość wykonania niektórych elementów i pewne zmiany, które wprowadza. Jak to przeniesienie wszystkiego tutaj na ekran, jak ten brak stacyjki tutaj, jak te zegary, które można konfigurować w taki sposób, że znika nam całkowicie wyróżnik Porsche od dziesięcioleci, czyli obrotomierz centralny. Ja rozumiem, że postęp jest ważny, postęp jest istotny, wszyscy musimy dokonywać postępu, bo jeżeli nie idziemy do przodu, to się cofamy. A nawet jeżeli stoimy w miejscu, to się cofamy. Natomiast pytanie, czy kierunek, w którym Porsche z pewnymi rozwiązaniami podąża, jest dobry. Według mnie niekoniecznie. Podkreślam, z pewnymi rozwiązaniami. Ale całkowitą ocenę zostawiam Wam, bo pewnie jest tak, że Porsche samo wie, co robi.
i ich klientów nie obchodzi już to, że Porsche ma po lewej stronie stacyjkę i to jest legendarne i to jest historyczne i że tak powinno zostać, tylko widocznie Chińczycy mają to w dupie i wolą przycisk start-stop. Taka niestety smutna rzeczywistość.